W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o technice terapeutycznej, która może pomóc oderwać się od swoich myśli, zwłaszcza kiedy uważasz, że Twój umysł jest Twoim największym krytykiem. Mowa o defuzji poznawczej. Zapraszam. Defuzja poznawcza to technika wywodząca się z terapii akceptacji i zaangażowania, której głównym celem jest nauczenie się patrzenia na własne myśli z dystansu. Defuzja poznawcza uczy nas, jak zmienić naszą relację z myślami. Zamiast walczyć z nimi, próbować się ich pozbyć, możemy spojrzeć na nie, jakbyśmy byli obserwatorami. To jak oglądanie filmu, gdzie jesteś widzem, a nie głównym bohaterem. Dlaczego myśli mogą nas tak przytłaczać? Nasz umysł nieustannie produkuje myśli, które próbują zinterpretować otaczającą nas dookoła rzeczywistość. Problem zaczyna się pojawiać wtedy, kiedy zaczynamy utożsamiać się z własnymi myślami, kiedy uważamy te myśli, które powstają w naszej głowie, za absolutną prawdę. Na przykład, jeśli ciągle myślisz, jestem nieudacznikiem, to w końcu zaczynasz w to wierzyć i trudno jest realizować nasze własne szczęście, bo jesteśmy sabotowani przez myśl o byciu nieudacznikiem właśnie. I tu wkracza defuzja poznawcza. Pomaga nam zrozumieć, że myśli to są tylko myśli, a nie jedyna prawda. Przejdźmy zatem do praktyki. Jak możemy zacząć korzystać z defuzji poznawczej na co dzień? Oto kilka prostych technik, które możecie sami spróbować. Po pierwsze, technika chmur na niebie. Wyobraź sobie, że Twoje myśli są jak chmury unoszące się na niebie. Nie walcz z nimi, nie próbuj ich zmieniać, tylko obserwuj, jak przychodzą i odchodzą. Ten sposób myślenia pomaga zauważyć, że myśli są tymczasowe, podobnie jak chmury, które przepływają, znikają i potem znów pojawiają się nowe. Druga technika: powtarzanie myśli na głos. Jednym z ćwiczeń dyfuzji poznawczej jest powtarzanie negatywnej myśli wielokrotnie, aż stanie się ona prawie absurdalna. Na przykład osoba, która myśli jestem beznadziejna, może powtarzać tę frazę tak długo, 10, 20, 50 razy, aż brzmi to niemal komicznie i dzięki temu traci swoją moc i traci swoją beznadziejność. Badania pokazują, że to ćwiczenie pomaga w zmniejszeniu emocjonalnego ciężaru, które mamy wobec swoich myśli. Po trzecie, nazwij swoją myśl. Zamiast mówić sobie jestem pechowcem, spróbuj dodać frazę mam taką myśl, że jestem pechowcem. Albo nie potrafię się tego nauczyć, można dodać jedno słowo. Jeszcze nie potrafię się tego nauczyć. To subtelna zmiana, ale niesamowicie skuteczna, ponieważ pozwala nam zauważyć, że to tylko jedna z perspektyw, w jaki sposób myślimy o sobie samym, a nie jest to ostateczna prawda o nas. Myśl w zabawnym głosie. Humor może w znacznym stopniu osłabić siłę, jaką mają te myśli nad nami. Spróbuj powtórzyć negatywną myśl w śmiesznym głosie, na przykład w postaci z kreskówki. To sprawia, że myśl traci swoją powagę i nie wywołuje już tak silnych emocji. Wyobraź sobie, że na przykład mówisz jestem niewystarczająca, a mówisz to głosem kaczora Donalda. Kolejna technika: etapowy dystans do myśli. Kiedy pojawia się negatywna myśl, wyobraź sobie, że patrzysz na nią z coraz większej odległości. Najpierw z bliska, gdzie możesz na wyciągnięcie ręki ją dotknąć niemalże, a później powolutku się oddalacie od siebie. Najpierw jest ona na końcu pokoju, a następnie jest gdzieś poza domem. Im dalej jest ta myśl, tym mniejszy wpływ ma ona na Ciebie. Ja osobiście często korzystam z wizualizacji balonika, który puszczam do nieba tak, aby odleciał razem z moimi myślami, które już mi nie służą. Technika mózg produkuje myśli. Kiedy pojawia się niechciana myśl, przypomnij sobie, to tylko mózg produkuje myśli. Ta technika, troszkę mechaniczna, pozwala uświadomić nam, że myśli są po prostu automatycznymi procesami, a nie odzwierciedleniem naszej rzeczywistości. Inna ciekawa technika dyfuzji poznawczej polega na tym, że zamiast traktować nasze myśli jako fakty, można postrzegać je jako opowieści, które opowiada sobie nasz umysł. Myśli typu zawsze zawodzę albo nigdy nie będę szczęśliwy, szczęśliwa, to tylko opowieści jednego bohatera, które
mogą, ale wcale nie muszą być zgodne z rzeczywistością. Taka zmiana podejścia pozwala nam na większy dystans do negatywnych przekonań. Jak wiemy, każdy bohater przeżywa swoje wzloty i upadki, więc jest szansa na to, że te nasze myśli jednak odmienią swój los. Oczywiście technik dyfuzji jest znacznie więcej, ale ja tutaj wymieniłam tylko tych kilka, które sama używam. Choć dyfuzja poznawcza wywodzi się z psychoterapii, jest ona częściowo inspirowana praktykami mindfulness i buddyzmem, który uczy, jak obserwować swoje własne myśli bez osądzania i bez angażowania się w nie. Z tej perspektywy dyfuzja to taka zachodnia adaptacja technik, które w buddyzmie są stosowane od wieków. Dyfuzja poznawcza różni się od innych technik terapeutycznych, ponieważ nie skupia się tak za bardzo na zmianie samych myśli. Na przykład jestem beznadziejny na jestem wartościowy. Zamiast tego uczy, że myśli same w sobie nie są tak ważne, a liczy się to, jaki my mamy stosunek emocjonalny do tych myśli, jak my się do tych myśli odnosimy. To podejście jest często uznawane za rewolucyjne, ponieważ zmienia sposób, w jaki my myślimy o własnych myślach. Dyfuzja poznawcza jest używana w pracy z osobami, które doświadczają bardzo dużego lęku społecznego lub boją się być oceniane przez inne osoby. Zamiast martwić się, co inni o nas mogą pomyśleć, to dyfuzja uczy, że możemy popatrzeć na te myśli innych ludzi z dystansu i nie traktować ich jako rzeczywistego zagrożenia, ponieważ myśli innych ludzi, nawet jeżeli o nas myślą, to są tylko myśli tych innych ludzi i one nie są dla nas zagrażające. Ta zmiana perspektywy pomaga również zmniejszyć paraliżujący lęk przed oceną. Dzięki praktykowaniu dyfuzji poznawczej ludzie stają się bardziej elastyczni w swoich reakcjach na trudne sytuacje, które nas dotykają każdego dnia. Zamiast działać na podstawie automatycznych, negatywnych myśli, to są w stanie zatrzymać się przez chwilę, zauważyć myśl, oddzielić się od niej i wybrać tą najbardziej świadomą reakcję. Przykład, kiedy spóźnimy się do pracy, bo przyjedzie za późno nam autobus, to zamiast myśleć o sobie od razu, nigdy nie mogę być na czas, to mogę powiedzieć: OK, mam tylko taką myśl, że nigdy nie mogę być na czas, bo przecież często jestem na czas. Bardzo często osoby z nadmiernym myśleniem, czyli overthinkingiem, mogą poprzez dyfuzję poznawczą zmienić swój stosunek do myśli. Skoro tak trudne jest pozbycie się myśli od razu, gdyż nie każdy z nas jest buddyjskim mnichem, to dyfuzja może pomóc nam zaakceptować, że myśli są takie, jakie są i warto wykorzystać je w sposób kreatywny, aby nam służyły. A oto, jak dyfuzja może pomóc nam w naszym codziennym życiu. Po pierwsze, jest to redukcja stresu i lęku. Negatywne, stresujące myśli bardzo często prowadzą do chronicznego lęku bądź stresu. Dzięki dyfuzji poznawczej możemy nauczyć się dostrzegać, że myśli są jedynie wytworem naszego umysłu, a nie obiektywną prawdą. Kiedy uzyskamy dystans do tych naszych myśli, przestają one wywoływać tak silne emocje, przestajemy się bać tych naszych myśli. Zamiast reagować na każdą negatywną myśl, możemy ją poobserwować i pozwolić jej odejść, co zmniejsza nasz poziom napięcia wobec tych myśli. Po drugie, lepsze radzenie sobie z krytyką wewnętrzną. Wiele osób ma tendencję do bardzo surowej krytyki wobec siebie. Na przykład nie jestem wystarczająco dobry albo na pewno mi się to nie uda. Dyfuzja poznawcza pomaga rozpoznać, że te myśli to są tylko opinie umysłu naszego, który produkuje ciągle tony myśli, zamiast jedyna obiektywna prawda. Po trzecie, zwiększenie samoświadomości. Dyfuzja poznawcza pozwala nam stać się bardziej świadomymi swoich myśli i reakcji na nie. Zamiast działać automatycznie, zaczynamy dostrzegać, jak nasze myśli wpływają na nasze zachowanie. Czy te myśli właśnie negatywne nam pomagają w czymś, czy wręcz przeciwnie, drenują nas, zabierają nam energię i sprawiają, że trudniej jest nam być w lepszej kondycji. Jeśli mamy tą świadomość, to zwiększa to naszą zdolność do świadomego wybierania, jak reagować w różnych sytuacjach, zamiast być zdominowanym przez automatyczne myśli. Poprawa koncentracji i produktywności. Kiedy nasze myśli krążą nieustannie wokół negatywnych scenariuszy lub martwienia się o przyszłość, to trudno nam się jest skupić na naszych zadaniach.
Defuzja poznawcza pomaga nam w odrzuceniu tych rozpraszających myśli i powrocie do chwili obecnej, do tego, co właśnie zwiększa naszą produktywność i zdolność do koncentracji na bieżących zadaniach, które właśnie robimy. Lepsze radzenie sobie z emocjami. Negatywne emocje często wynikają z myśli, które uznajemy za prawdziwe. Defuzja pozwala nam zauważyć, że emocje są często odpowiedzią na naszą myśl, a nie na rzeczywistość samą w sobie. Dzięki temu możemy też lepiej zarządzać naszymi emocjami, ponieważ uczymy się, że nie musimy reagować automatycznie na każdą negatywną myśl. Czyli, że za każdym razem, kiedy pojawia się jakaś negatywna, nieprzyjemna dla nas myśl, to nie musi za tym iść negatywna emocja. Zwiększenie elastyczności psychicznej. Defuzja poznawcza pozwala uzyskać, jak już mówiłam wcześniej, elastyczność w myśleniu. Zamiast trzymać się jednego, sztywnego spojrzenia na świat, na przykład jeśli popełnię błąd, to jest to porażka, uczymy się widzieć różne perspektywy i podejmować bardziej elastyczne decyzje. To zwiększa naszą zdolność adaptacji do zmieniających się ciągle okoliczności. Wzrost poczucia kontroli nad swoim życiem. Kiedy przestajemy wierzyć, że wszystkie nasze myśli są prawdziwe, to zyskujemy kontrolę nad tym, jak reagujemy na otaczającą nas rzeczywistość. Zamiast czuć się ofiarą swoich myśli, możemy zmienić perspektywę i działać w sposób zgodny z naszymi wartościami. Defuzja poznawcza to dla mnie osobiście fascynujące narzędzie, które pokazuje, jak wielki wpływ na nasze życie mogą mieć nie tylko same myśli, ale również stosunek nas do własnych myśli. Defuzja pomaga nam odzyskać wolność od ograniczających przekonań i nawyków myślowych, co czyni ją potężnym narzędziem w pracy terapeutycznej, a także codziennym życiu. Pamiętajmy, że myśli to tylko myśli, a nie ty. Ja bardzo lubię myśl, że jestem czymś więcej niż tylko swoimi myślami. Zachęcam Cię do wypróbowania tych technik w swoim codziennym życiu i zobaczenia, jak one zmieniają Twoje podejście do własnego umysłu. Więcej informacji na temat nadmiernego myślenia, czyli overthinkingu, możecie znaleźć w moim filmie dedykowanym temu zagadnieniu. Linka do tego filmu dam w opisie filmiku poniżej. To tyle na dzisiaj. Do zobaczenia następnym razem.